Witam na kanale Kolejowe Modelarstwo Kartonowe. W dzisiejszym odcinku pokażę, w jaki sposób wykonałem weathering, czyli postarzanie i brudzenie kartonowego wózka parowozu. Zapraszam na film. Pierwsza farba to łoż olejny od firmy Tamiya numer 87131 z serii Panel Line Accent koloru czarnego. Wykonam nim zabrudzenie prawie całego wózka. W filmie przedstawiam malowanie wykonane według mojego założenia i jest jednym z wielu możliwości i sposobów malowania. Wszystko zależy, jaki efekt końcowy chcemy uzyskać. Pierwszą czynnością, jaką wykonałem, było pokrycie wózka lakierem bezbarwnym akrylowym połyskowym. Ja użyłem lakier w sprayu firmy Vallejo numer 28530. Pokrycie lakierem zabezpieczy element przed ewentualną reakcją farbek, szczególnie typu łoż, z poprzednimi warstwami farb oraz da większą kontrolę nad brudzeniem. W przypadku nałożenia zbyt dużej ilości farby możemy ją bez problemu rozprowadzić pędzelkiem lub usunąć patyczkiem higienicznym. Po wyschnięciu farby nadal jest możliwe jej usunięcie częściowo lub w całości przy pomocy patyczka higienicznego nasączonego w rozcieńczalniku do emali, np. White Spirit. Warstwa lakieru akrylowego zabezpiecza poprzednie warstwy farb przed rozcieńczalnikiem. Następna farbka do weatheringu to AK4111 lekka rdza. Farbę nanoszę za pomocą małego kawałka gąbki. Po namoczeniu gąbki w farbie należy na kawałku papieru lub ręcznika papierowego ją wyładować z farby. Gąbka nie może robić dużych kleksów, tylko zostawiać delikatne, przypadkowe ślady. Wykonuję przypadkowe ślady na brzegach kartonowych blach. Staram się to robić bardzo nieregularnie, w wybranych przeze mnie miejscach. Kolejna wykorzystana farbka to AK4113 ciemna rdza. Wykonuję nią ślady na krawędziach blach, starając się, aby nie zakryć całej poprzedniej warstwy farby.
Jeżeli zajdzie taka konieczność, można domalować efekt w brakujących miejscach już za pomocą cienkiego pędzelka. Ostatnia wykorzystana farbka to łoż olejny numer 87131. Tym razem pomaluję nią niektóre krawędzie blach oraz wykonam kilka innych przypadkowych plam i przetarć. Lekko rozcieram i zbieram nadmiar farby za pomocą patyczka higienicznego, lekko zamoczonego w White Spirit. W podobny sposób wykonujemy drugą stronę wózka. Na koniec, gdy już jesteśmy zadowoleni z wyników malowania, cały wózek malujemy lakierem bezbarwnym akrylowym matowym. Ja użyłem lakier w sprayu firmy Vallejo numer 28531. Lakier zabezpieczy wyniki naszej pracy oraz zniweluje połysk. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki z serii Porady modelarskie.